Pu. W tym pomieszczeniu jest zdecydowanie za duże echo. Za duży pogłos. Słyszycie? Teraz to, co mówię i mój głos, który słyszycie, jest bez żadnych trików, które zazwyczaj muszę robić w postprodukcji, żeby moje materiały pod względem dźwięku w ogóle były emisyjne. Come on! To będzie musiało poczekać. Dziś będę bił się w pierś. Wiem, że kto śledzi mnie dłużej, to najczęściej filmy, które publikuję, są otoczone taką pozytywną, bardzo radosną aurą, gdzie aranżuję zbiorniki i koniec końców wszystko ma zawsze happy end, zbiornik działa, ryby są szczęśliwe i wszyscy rozchodzimy się uśmiechnięci do domów. Ale akwarystyka to nie jest tylko historia o tym, że zawsze wszystko wychodzi. I w historii, którą dziś chcę Wam opowiedzieć, pojawia się błąd. Błąd, który kosztował mnie utratę 3 wspaniałych, małych istot. Mianowicie straciłem 3 kardynałki chińskie. I chcę o tym opowiedzieć nie dlatego, w sumie wiecie, jak ktoś jest twórcą na YouTube, to zawsze wszystko można ładnie zmontować, najlepiej przemilczeć pewne rzeczy, które nie wyszły i po prostu iść dalej, tylko po to, żeby content się zgadzał, żeby pozytywna energia wciąż płynęła szerokim strumieniem. I myślę, że zbyt rzadko poświęcam przestrzeń na tym kanale do tego, żeby rozmawiać nie tylko o rzeczach pozytywnych, o tych, które wychodzą, ale właśnie o tych, których warto się przestrzegać. A błąd, który ja popełniłem, głęboko wierzę, że można było tego błędu uniknąć. Do rzeczy. Jak pewnie część z Was doskonale pamięta, w ostatnim moim filmie skończyliśmy aranżację, a raczej rearanżację, czyli reset 3 moich głównych zbiorników z tego konceptu, który ja roboczo nazwałem Nano Galeria. Przearanżowaliśmy 3 zbiorniki, każdy z nich prezentuje się nieco inaczej, posiada inną roślinność, inną obsadę i inne podłoża. I wczoraj, gdy przyszedłem do studia, dzień jak co dzień, rozpocząłem swoją rutynową przechadzkę, rutynowe oględziny każdego ze zbiorników, żeby zobaczyć, co się dzieje. Rozpoczynam zazwyczaj ten mój codzienny, poranny obchód od Nano Galerii. Przyjrzałem się najpierw pierwszemu zbiornikowi, gdzie znajdują się malutkie danio, gdzie są krewetki Crystal Red, piękna hydroponika. Przyjrzałem się później środkowemu zbiornikowi, gdzie pływają razbory galaksy, przepiękne ryby. Wydaje mi się, że idealnie pasują właśnie do nieco mniejszych zbiorników, a następnie rzuciłem zwyczajowo, jakby standardowo okiem na zbiornik numer 3, w którym pływają kardynałki chińskie. Ale zobaczyłem coś dużo bardziej niepokojącego. Zobaczyłem na dnie, praktycznie na samym środku zbiorniczka 3 śnięte rybki. Oczywiście było to i wciąż jest akwarium jednogatunkowe, czyli były to 3 przepiękne kardynałki chińskie, dokładnie takie, jakie tutaj pływają. I uwierzcie mi, że nie ma nic gorszego, nie ma bardziej smutnego uczucia dla akwarysty, który podchodzi do swojego akwarium i widzi tam śnięte ryby. Oczywiście inną sytuacją jest fakt, kiedy mamy jakąś rybkę, tudzież gromadkę już bardzo długo, kilkanaście miesięcy, a nawet kilka lat. Wtedy wiadomo, że każda istota tego
gatunku tego rodzaju może i raczej prędzej czy później może odejść, no i raczej prędzej czy później po prostu stanie się śnięta ze starości. Ale zupełnie inną sytuacją jest to, gdy widzimy śniętą rybkę w naszym zbiorniku i doskonale wiemy, bo uderza nas, akwarystów, od razu ta myśl, chociaż będę mówił w swojej osobie, mnie uderza od razu ta myśl, że ta rybka czy rybki są śnięte tylko dlatego, że to ja musiałem popełnić jakiś karygodny błąd. Coś niedobrego wydarzyło się w tym zbiorniku. Pierwszą przyczyną, jaką zacząłem sprawdzać, było to, czy przypadkiem fakt, że podmieniłem filtr, ponieważ jak pamiętacie moją aranżację z ostatniego filmu, to głównym założeniem nanogalerii było to, że w każdym z tych zbiorników umieściłem taki filtr bąbelkowy o dość dużej powierzchni filtracyjnej. Podobny jest również tam z tyłu za tym dużym henkiem i podobny filtr był tutaj. Natomiast po kilku dniach zdecydowałem się zmienić ten filtr z prostej przyczyny. Pisaliście mi to również w komentarzach, ale ja też sam nie byłem pewien, czy ta pompka, która pompuje powietrze do tych filtrów, ona jeszcze do niedawna pompowała powietrze do 3 filtrów, według mnie okazała się za słaba, dlatego zredukowałem jeden filtr, wypiąłem go stąd, wypiąłem jeden z tych wężyków po to, żeby pompka pompująca powietrze dawała więcej bąbelków, więcej powietrza pompowała tylko na 2 filtry, żeby ta moc tej pompki, która zresztą jest niewielka, rozkładała się tylko na 2, a nie na 3 filtry. Dzięki temu uzyskałem naprawdę bardzo fajny, dużo mocniejszy przepływ w tych filtrach niż poprzednio. I pierwszą moją myślą było to, że hej, jako że podpiąłem tam niewielki filtr, oczywiście teraz może nie wygląda to jakoś pięknie, to jest filtr kaskadowy, taki, gdzie wrzucamy sobie media filtracyjne. On ma niewielki przepływ, zaledwie 200 litrów na godzinę i tutaj taką malutką fontanną wraca woda z powrotem do zbiorniczka. Oczywiście te media też nakarmiłem dodatkowo bakteriami pożytecznymi, bakteriami nitryfikacyjnymi przed uruchomieniem go. I fajne jest też to, że ten filtr jest zasilany tutaj z USB, czyli nie kradnie mi miejsca, nie potrzebuję kolejnej wtyczki wpinać. Tutaj jest wpięta pompka, a tutaj ten filtr USB. I pierwszą moją myślą, gdy zobaczyłem 3 śnięte kardynałki, było to, że hej, dzień wcześniej podmieniłem filtr, to by oznaczało, że niepotrzebnie pozbyłem się aż tylu pożytecznych bakterii, które już tygodniami wcześniej osadzały się na gąbce z tego filtra i prawdopodobnie zaczął iść w całym akwarium amoniak i to zabiło moje ryby. W pierwszej kolejności postawiłem taką hipotezę, którą szybko zacząłem sprawdzać testami. I ja na podorędziu zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy mówimy o akwariach tu w moim studio, czy w domu, zawsze gdzieś pod ręką mam cały zestaw testów kropelkowych po to, żeby kiedy tylko zajdzie potrzeba, mieć je pod ręką, żeby szybko ich użyć. I w pierwszej kolejności postawiłem hipotezę, że po wymianie filtra zaczął wydzielać się amoniak, ponieważ wyciągnąłem z poprzednią gąbką bardzo dużo tych pożytecznych bakterii, więc było ich niewystarczająco dużo wewnątrz, żeby różne odchody czy gnijące liście przerabiać na pokarm dla roślin. Jakież było moje duże zdziwienie, gdy zrobiłem test na amoniak, zrobiłem również od razu test na fosforany i wyszło praktycznie 0, 0. W ogóle nie było amoniaku. Fosforanów prawie tyle co nic. Więc postawiłem kolejną hipotezę. Sprawdźmy pozostałe związki. Oczywiście wiem, jakiej wody używam do podmianek. Znam prawie na pamięć skład wrocławskiej kranówki, której używam praktycznie we wszystkich moich zbiornikach, więc była też po drodze pewna taka hipoteza, że być może z wodą kranową coś się stało, ale ja robię dolewki i podmianki w niektórych moich zbiornikach, nie chcę powiedzieć często, ale ta woda, ten skład wrocławskiej kranówki nie zmieniał się jakoś tak w czasie bardzo radykalnie z dnia na dzień, więc trochę nie wierzyłem, że przyczyną tego jest to, że to była wrocławska kranówka, zwłaszcza, że pomiędzy dniem, gdy wpuściłem kardynałki, a dniem, gdy zobaczyłem śnięte ryby, nie robiłem podmianki, więc
Ta woda tam po prostu była. I w pewnym momencie pomyślałem, ok, testuję cały ten tak zwany cykl azotowy i zrobiłem test na azotany. Dla tych, którzy nie siedzą być może zbyt długo w akwarystyce, ja też nie siedzę jakoś super długo. Cykl azotowy w największym uproszczeniu, ponieważ to nie jest kanał specjalistyczny, od tego są inni bardziej doświadczeni akwaryści, którzy potrafiliby bardziej naukowo wyjaśnić ten cykl. Cykl azotowy nazywamy cyklem, ponieważ jest to proces powtarzalny, który się dzieje non-stop w dojrzałym akwarium. Gdy rybka produkuje odchody, albo gdy wrzucimy jedzenie, którego nie zje ryba i to jedzenie zaczyna się psuć, albo gdy gnije jakieś liście rośliny i również zaczyna się psuć w środku w wodzie, to później bakterie nitryfikacyjne i inne pożyteczne bakterie przerabiają to na między innymi azotany. I teraz, gdy podejrzewałem, że akwarium mogło być niedojrzałe i mogło brakować tam tych pożytecznych bakterii, dlatego mógłby wydzielać się amoniak, potem, gdy zrobiłem testy na amoniak i wyszło absolutne zero, zbadałem zmierzyłem natężenie kolejnego, nazwę to produktu przemiany materii tego całego cyklu azotowego. Brzmi to za mądrze nawet dla mnie. Zrobiłem właśnie testy u kardynałków. Wszystkie testy wyszły ok poza jednym. Spójrzcie na to. Ogólnie rozbiliśmy skalę. Jak patrzę tu, no może nie rozbiliśmy skali, mogło być gorzej, ale jest gdzieś na poziomie 20-50. Myślę, że gdzieś tutaj, w tym miejscu zaczyna się takie stężenie azotanów, które jest szkodliwe dla ryb. I to jest jedyny test, który wychodzi poza skalę, w sensie nie poza skalę, ale którego stężenie, jedyny związek, którego stężenie jest zdecydowanie za duże w tym zbiorniku. I tutaj, wydaje mi się, mamy winowajcę tego, co się wydarzyło. I żeby ten cykl azotowy nam się zamknął w cykl, żeby to było koło, to potrzebne jest jeszcze jedno ogniwo, którego zabrakło w tym zbiorniku. Rośliny. Rośliny są w tym zbiorniku, ale jeżeli bakterie przerobiły wszystkie te odpady na azotany, to w tym momencie roślinność w dobrze, sprawnie działającym zbiorniku, rośliny powinny wyciągnąć, jakby zaciągnąć nadmiar tych azotanów, które dla roślin stanowią m.in. pokarm. Dzięki temu rośliny rosną, a azotanów jest w akwarium coraz mniej. I teraz, gdy spojrzymy jeszcze raz na nanogalerię, to przy tym, co już powiedziałem, sprawa jest trochę bardziej klarowna. Gdy spojrzymy na ten zbiornik, bo pytanie, które sobie postawiłem, to dlaczego w tym zbiorniku wydarzyła się taka tragedia, ale już nie w tym, ani nie w tym. I zacząłem przyglądać się roślinności. Gdy spojrzymy tutaj, mamy dużego chęka, który jak szalony zaczął się rozrastać. Ja wiem, że ja go tutaj dużo wrzuciłem, ale nie minęło kilka tygodni, jego jest już praktycznie 2 razy więcej. W sensie on urósł prawie dwukrotnie od pierwotnej wysokości, gdy go tutaj wsadzałem. Gdy spojrzymy na korzenie hydroponiki, spójrzcie, to są korzenie monstery, która widnieje tutaj nad taflą wody. Z tyłu natomiast, chociaż nie wiem, czy będę w stanie Wam to pokazać, z tyłu natomiast już z podobną prędkością zaczęły się rozwijać i rozciągać korzenie potosa, czyli tego tutaj, to ten szkrab. A to może ten jest, nie, tak. Fakt, że monstera i potos jako hydroponika zaczęły już tak mocno pokazywać swoje ukorzenienie. Fakt, że jest tutaj mnóstwo dużego chęka, który świetnie się przyjął, fakt, że tam z tyłu jest dodatkowo długi nurzaniec, to te kilka czynników powodują, że nawet gdy wpuściłem tutaj niewielką gromadkę danio, które chowają się tam z tyłu, hello, to akwarium będzie w jak najlepszym stanie, ponieważ te rośliny, nawet gdy pojawi się nadmiar azotanów, to te rośliny szybko rosnące razem z hydroponiką bardzo szybko zaciągną nadmiar tych azotanów. Jeśli spojrzymy tutaj, to tutaj również mamy, po pierwsze, mamy skrzydłokwiat, który może jeszcze tak bardzo nie zaczął
się jakby rozpychać. Te korzenie widać tam, tam na przykład jeden korzeń już wychodzi hydroponiczny. Natomiast w tym zbiorniczku jest niemalże 3 razy więcej nurzańca posadzonego z tyłu na trzecim planie. Dodatkowo jest tutaj mnóstwo mchu tajwańskiego, który również jest rewelacyjnym graczem, jeżeli chodzi o wyciąganie nadmiaru tych negatywnych związków, między innymi azotanów. Więc dlatego tutaj ten parametr nie mógł się wywalić. I teraz, gdy jeszcze raz spojrzymy na ten zbiornik, niby wszystko zaaranżowałem tak jak dotychczas. Dodałem skrzydłokwiat na zasadzie hydroponiki, który również tam korzenie ma w wodzie. Dodałem trochę nurzańca, aczkolwiek tego nurzańca jest 3 razy mniej niż na przykład tutaj. Ale tak naprawdę to koniec. Ostatnio dodałem tylko troszkę dużego cheńka, żeby zaczął mi się tam rozrastać, aby z czasem przysłonić filtr. Natomiast poza tym, są tutaj rośliny bardzo wolno rosnące, na przykład anubiaski. Jest tutaj kilka kryptokoryn, które potrzebują bardzo dużo czasu, żeby zacząć się przyjmować i rozrastać. I jest tutaj również jakaś roślinka trawnikowa, która... Widzicie, raczej nie wiem, czy ona się przyjmie, czy nie, zobaczymy. Ale gdy porównałem ten zbiornik, jakby warunki panujące w tym zbiorniku, jeśli chodzi o roślinność, do warunków panujących w tych zbiornikach, to odpowiedź miałem jasną. Ale zacząłem sobie również zadawać pytanie, ale kilka dni wcześniej wpuściłem przecież tutaj krewety. Krewety, które o dziwo, słuchajcie, mają się naprawdę dobrze. Szukałem jakichś śniętych krewetek, nie znalazłem, wciąż tutaj są. Są to krewetki Crystal Red, czyli dokładnie te same, które mam w poprzednich 2 zbiorniczkach Nanogalerii. I zastanawiałem się, przecież wpuściłem kilka dni przed kardynałkami krewetki do tego zbiornika i one były ok. I nagle nasunęła mi się ostateczna odpowiedź. Namierzenie problemu czy jakiejś krzywej sytuacji, która wydarzyła się w zbiorniku, jest o tyle ważne, żebyśmy zrozumieli ten błąd i starali się go nie popełnić po raz kolejny. Dlatego było to dla mnie super ważne, żeby zrozumieć, jaki błąd popełniłem w tej sytuacji. I gdy cofnę się pamięcią do dnia, gdy skończyłem realizować nanogalerię, to ja bardzo rzadko w dniu, w którym wpuszczam ryby, również je karmię. Zazwyczaj nie karmię rybek tego samego dnia, gdy przyniosę je ze sklepu akwarystycznego. Wpuszczam je najczęściej gdzieś późnym popołudniem, daję im czas do kolejnego poranka do tego, żeby się zaaklimatyzowały i na drugi dzień standardowo, gdy z rana zapalają się lampy, ja przychodzę tutaj do pracy, to karmię rybki. I tak było również w tym przypadku. I od razu uprzedzając ewentualne zarzuty czy przypuszczenia, że wpuściłem ryby, a nie robiłem testów. Otóż i to był błąd, który popełniłem. Przychodząc na drugi dzień po wpuszczeniu rybek, zrobiłem testy w każdym jednym zbiorniku, sprawdzając amoniak, fosforany, azotyny, azotany itd. To jest standardowa rzecz, którą robię dzień po tym, jak wpuszczę ryby. Błąd, który ja popełniłem, to jest to, że przyszedłem do studia, zrobiłem testy, testy były ok. Trochę w jednym zbiorniku fosforany były ale zrobiłem dosłownie 15% podmianki wody i było spoko, ale w innym zbiorniku. Natomiast błędem było to, że później w ciągu dnia nakarmiłem po raz pierwszy każdą obsadkę w każdym zbiorniku. Nakarmiłem rybki w jednym, drugim i w trzecim zbiorniku. I z takim też przekonaniem opuściłem studio, wróciłem do domu. Na drugi dzień była sobota, dzień, w którym nie pojawiałem się tutaj, ale ja wychodząc stąd wychodziłem z takim przekonaniem, wpuściłem dzień wcześniej rybki, przyszedłem na drugi dzień, testy nic nie wykazały, nawet nie musiałem robić jakiegoś specjalnego, dodatkowego serwisu, nakarmiłem obsadkę i zostawiłem wszystko, zamknąłem drzwi od lokalu i wróciłem nie na drugi dzień, ale wróciłem mniej więcej po 48 godzinach. I wtedy było już za późno. Te kardynałki są tutaj już swoje ostatnie minuty. Za chwilkę przeteleportujemy je do mojej 112, która jest dojrzała. Natomiast ja oczywiście zrobiłem tutaj podmiankę wody, bo pierwszą rzeczą, którą można zrobić, żeby szybko pozbyć się tych negatywnych związków, nadmiaru tych negatywnych związków z akwarium, to jest szybka podmianka wody. Więc tutaj była robiona podmianka wody 50% dziś z rana, kilka godzin od chwili, gdy nagrywam ten materiał. Natomiast popełniłem też drugi błąd.
nie jest on aż tak krytyczny, w sensie nie miał bezpośredniego wpływu na tamte rybki, które padły, ale zgadzam się z niektórymi komentarzami, które mi zostawiliście pod poprzednim filmem. Ja po raz pierwszy mam w swojej obsadzie kardynałki chińskie. Byłem przekonany, że z uwagi na niewielki rozmiar tych rybek i to, że wytrzymują różne zakresy temperatur, że one idealnie nadadzą się do takiego niewielkiego zbiorniczka. Przyznaję Wam rację, zwracam honor. Rzeczywiście patrząc jak szybkie, jak zwinne są te ryby, one by się na dłuższą metę w tym zbiorniku męczyły. To dlatego je przeparkowujemy do 112 litrówki. Tam wydaje mi się w akwarium o długości 80 cm będą miały wystarczająco dużo przestrzeni do pływania. W międzyczasie pomyślimy nad jakimś nowym zbiornikiem, gdzie być może przywrócę tą obsadę, gdzie zrobimy sobie jednogatunkowy zbiornik tylko z kardynałkami. Będę z Wami szczery. Złapać kardynałki to jest cholewcia trudne zadanie. Spróbuję to zrobić metodą 2 siatek, czyli jedną wypłaszam kardynałki gdzieś zza dekoracji, a drugą wyławiam. I wybaczcie, że dałem Was aż tam daleko, ale nie mam statywu chwilowo do aparatu i nie mam gdzie go postawić. Come on. Dobra, pierwszy poszedł. Dość łatwo i sprawnie. Jest pewien moment, kiedy rybki jeszcze nie wiedzą, że są chwytane, że na nie polujecie i wtedy jest najłatwiej. Ale w momencie, gdy któraś skuma, że coś jest nie tak, hej, moi kumple właśnie zostali porwani przez jakąś wielką kosmiczną siatkę, która nadleciała nie wiadomo skąd, wtedy zaczyna się problem. Więc trzeba się trochę nagimnastykować. A few moments later. Dobra, nie było tak źle w sumie. Temperatura w tym zbiorniku jest dokładnie taka sama jak temperatura w każdym innym moim zbiorniku w pomieszczeniu, gdyż nie ogrzewam indywidualnie zbiorników, tylko ogrzewam po prostu całe pomieszczenie. Zresztą jest lato, więc umieśćmy nasze... Hello! O, hello! Tu będziecie szczęśliwe. Zdecydowanie. Mam nadzieję, że wróci im kolor, być może stres, bo gdy nadmiar azotanów, który tam mieliśmy w zbiorniku, powoduje również, nawet jeżeli nie jest to stężenie aż mocno wystrzelone, to jednak gdy zawsze znajduje się nad kreską poziom azotanów, to również wpływa na taki permanentny stres u rybek, więc nawet gdyby nie wystrzeliła ta skala, ale te stężenie byłoby po prostu nieco ponad kreską przez długi okres czasu, podejrzewam, że rybki również po pierwsze nie odzyskiwałyby swoich fajnych, naturalnych barw, kolorów. W dłuższej perspektywie pewnie zaczęłyby również padać jedna po drugiej. Hello, kochane. Boże, tyle przeszłyście. Tyle przeszłyście. Są tutaj 2. Jeden gdzieś się chyba schował. Nie, są 3. Jeden, drugi, trzeci. O, wspaniale będą wyglądać. Teraz zestresowane. I też gdy z takiego zbiornika, gdzie był taki nadmiar azotanów, zostały przeteleportowane. Nie dziwię się, że jeszcze aż tak pięknie się nie wybarwiły. Natomiast próbuję wyostrzyć. O, hello! I to jest ten temat, który chciałem dziś poruszyć na kanale, żeby z moich poprzednich czy tam dotychczasowych filmów ktoś nie wyniósł takiego przekonania, że akwarystyka jest zawsze lekka, łatwa i przyjemna. Oczywiście dla mnie niemalże zawsze jest przyjemna, ale w momencie, gdy popełnimy jakiś błąd i ten błąd będzie kosztował życie, jakieś wspaniałe, malutkie żyjątka, które właśnie przynieśliśmy ze sklepu akwarystycznego,
To jest cholernie nieprzyjemne uczucie, zwłaszcza, że to my jako akwaryści jesteśmy w 100% i tylko my jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się w naszych zbiornikach. Bywam czasem na jakichś forach na Facebookach, gdzie ludziom padła cała obsada, bo w budynku przez kilka godzin nie było prądu i nie działała pompka napowietrzająca. Uważam, że nie ma absolutnie żadnych wymówek w stylu nie było prądu, nie działało ogrzewanie, było spięcie w instalacji. Nie ma absolutnie żadnych wymówek dla nas, akwarystów, którzy nie przewidzieli pewnych sytuacji, jakie mogą się wydarzyć, bo to, że rybki, zwłaszcza takie akwariowe, są niewielkich rozmiarów, nie znaczy, że nasza odpowiedzialność za te zwierzęta również jest niewielka. To jest taka sama odpowiedzialność, jakbyśmy przynieśli, przyprowadzili, kupili jakiekolwiek inne zwierzę do domu. Boli mnie ta sytuacja, bo trochę chyba zbyt pewnie podszedłem do swoich umiejętności albo przekonania, że to, co zrobiłem po raz 50, również będzie działać. Nie zawsze tak jest. Każdy zbiornik jest inny, każda aranżacja, każdy ekosystem, który budujemy i każda rybka również jest inna. Chciałem dzisiaj bardzo tak otwarcie i transparentnie z Wami o tym porozmawiać, żebyśmy byli tego świadomi, zwłaszcza jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę z akwarystyką. Ja swoje treści kieruję przede wszystkim do osób, które interesują się tym i chcą założyć na przykład swój pierwszy zbiornik. Pamiętajcie o tym, żeby nie tracić czujności, nawet gdy przeczucie mówi Wam, że jest inaczej. Więc mnie ta lampka czerwona się nie zapaliła. Mogłem jednak przyjechać na drugi dzień po pierwszym karmieniu i zrobić te testy. Uwierzyłem w dojrzałość tych zbiorników. Jak się okazało, moja wiara była na wyrost, ponieważ jeden z 3 zbiorników, które zaaranżowałem, był dojrzały, co prawda, ale ten cykl azotowy nie był jeszcze całkowicie zamknięty z uwagi na to, że rośliny nie rosną tak fajnie w zbiorniku numer 3 jak w poprzednich 2. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze nagranie da Wam jakąś wartość, da Wam jakąś dodatkową informację. Być może też borykaliście się z poprzednim problemem w przeszłości. W każdym razie dziękuję serdecznie za wszystkie komentarze, za wyrozumiałość. Nie oczekuję tutaj żadnego współczucia. Po prostu uważam, że warto uczyć się rozmawiać także o błędach, które popełniamy i brać na klatę odpowiedzialność, którą ponosimy. Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Cholerne dzięki dla wszystkich, którzy pomagają mi boostować algorytmy, za każdą jakąkolwiek aktywność pod tym filmem i pod innymi filmami. Do usłyszenia wkrótce. Szykuję kolejne aranżacje. To już pewnie tego możecie się na pewno domyśleć. Wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie i innych. Cześć!